tu Sysia, zapraszam Was dzisiaj na przegląd paletkowych nowości. Będą zarówno polskie, jak i zagraniczne hotówy. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy od palety Glamlite i zespołu Kiss. Paleta, która ma w sobie sporo kolorów, ale te kolory są utożsamiane ze stylem punk rockowym, ponieważ są one i kontrastowe z jednej strony, dużo z nich jest takich przybrudzonych, jak na przykład zgniłe zielenie, ale też intensywna, bardzo żywa czerwień w połączeniu z fioletem. Te kombinacje tak właśnie nam się kojarzą trochę punk rockowo. Ogólnie paleta jest spoko, to nie jest może totalnie moja historia kolorystyczna, nie mam takich preferencji, natomiast no zobaczcie, że mamy fajnie poukładane te kolory, bo jest górny rządek niebieski, potem zielony, potem fioletowy i czerwony, czerwono-bordowy. I możemy zrobić tutaj zarówno look, no taki niemalże pastelowy. Mamy jasny fiolet, róż, zieleń, niebieski, turkus, ale możemy zrobić też coś takiego wieczorowego, grunge'owego, bordo, ciemny fiolet, ciemny niebieski, czerwień. Mamy i błyski, i maty. Całkiem spoko. Mówię, nie jest to moja historia, ale dałabym okejkę. Na walentynki oczywiście wychodziło mnóstwo palet i mamy tutaj Reckless Romance od Beauty Bay. No, wydaje mi się, że paletka jest ładna, bo jest faktycznie zachowana w tym nurcie walentynkowym, czyli jest różowo-bordowa, ale te kolory są takie ładne, takie ładnie zbilansowane. One są takie przybrudzone. Wydaje mi się, że nawet byłaby to całkiem dobra paleta, wiecie, do kufra wizażysty, o ile by jakościowo gdzieś tam była odpowiednia. Ale kolorystycznie mamy takie fajne brązy, troszkę wpadające właśnie w fiolet, takie taupe, ale też trochę takich klasycznych brązów, jakaś szarość, więc różne temperatury i bordo, i brudny róż, i trochę żywszy. Jest naprawdę spoko, jak na taką walentynkową premierę, to uważam, że była naprawdę interesująca. Powrót do lat 2000 u Makeup Revolution, paletka Y2K, która właśnie ma się z tymi latami kojarzyć, więc mamy dużo pastelowych, metalicznych kolorów, bo w tych czasach właśnie takie makijaże były najmodniejsze, czyli metaliczne i jasne. I mamy tutaj faktycznie bardzo dużo jasnych, metalicznych odcieni. W ogóle paletka jest jasna, ma tylko kilka takich ciemniejszych akcentów. Wydaje mi się, że jak na inspirację tymi latami Y2K, to jest to naprawdę dobra inspiracja. Faktycznie widzę i czuję ten klimat w tej palecie. Natomiast czy mi jakoś tam wizualnie zachwyca? Powiem Wam, że chyba niekoniecznie. Znaczy, tak jak się patrzy na pierwszy rzut oka, no to jest taka ładna, jaśniutka, delikatnie kolorowa, pastelowa, ale czy bym była w stanie zrobić dużo makijaży tą paletą? Nie wiem. Jest okejka, ale jakoś mnie nie porwała. Mamy również dwie nowe palety dziewiątki od Huda Beauty, Creamy, paletki o nowej formulacji, tutaj też takiej kremowej między innymi. Jedna z nich jest chłodniejsza, w tym trendzie chłodniejszych szarych, a druga klasyczna brązowa z nutką brzoskwini, więc obie są w bardzo, bardzo trendzie, czyli pierwszy trend to te mega chłodne palety, szare, i w ogóle chłodne odcienie. Tutaj są one fajnie przełamane takim lekko brudnym różofioletem, więc będzie fajnie komplementujący dla wszystkich chłodnych typów urodowych. Uważam, że naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Mamy coś ciemniejszego, przejściowego, jasnego, błyszczącego. Naprawdę spoko paleta. Ta cieplejsza też mi się podoba, bo mamy jeden taki brzoskwiniowy, kremowy akcent. Mamy trochę błysków, przejściowe maty, przyciemniający kolor. Jest naprawdę też fajnie skomponowana, że wydaje mi się, że mimo iż jest to dziewiąteczka, taka monokolorystyczna, to dałoby się tą paletką zrobić kilka różnych makijaży. To już jest dla mnie na plus. Ładnie to wygląda, naprawdę bardzo ładnie. Paletka Wizard. Znowu od tej marki strasznie nie podobają mi się opakowania i grafika. Kurczę, mam wrażenie, że bardzo wiele marek idzie w taki design rysunkowy, ale te rysunki są takie złe, no po prostu banalne. Jak chcemy iść w jakąś rysunkowość, to niech to będzie po prostu dobry rysunek, niech to będzie fajny grafik, czy jakaś fajna rysowniczka, która to robi, a nie takie po prostu dziecięce. Wiecie, ja jestem dorosłą kobietą. Nie przeszkadza mi, kiedy mam różowe opakowanie jakiegoś kosmetyku, czy kwiatki na opakowaniu, ale nie, żebym ja miała poczucie, że to nie jest, wiecie, make-up dla dzieci. Wiecie, o co chodzi. W środku jest naprawdę bardzo ładnie. Mamy tutaj połączenie różnych odcieni niebieskości i akcent, wydaje mi się, że to jest taki
limonkowy, zielono-żółty odcień, ale wiecie, też na każdym zdjęciu i na każdym filmiku wygląda to inaczej. W każdym razie raczej monokolorystyczna paleta, też 9. Fajnie, że mamy różne odcienie i różne temperatury tych niebieskości. To mi się podoba, że mamy i chłodniejszy, bardziej wpadający w turkus, ciemniejszy, więc da się sporo zrobić tą paletą, jeżeli lubimy niebieskości oczywiście. Jest ok, no dla mnie ten design to jest po prostu na totalny minus, więc powiedziałam, że jest takie so-so, ale sama paleta jest w porządku. Mamy również nową paletę od Odenzai Cosmetics, nazywa się Earthwood Palette i powiem Wam, że w porównaniu do poprzednich premier ta jakoś mocno jakoś mnie nie ruszyła, a bardzo lubię ich kompozycje kolorystyczne i zawsze te palety robią na mnie wrażenie i jest tak, że praktycznie każdą chcę kupić, to ta aż tak bardzo mnie nie poruszyła. Po pierwsze opakowanie znowuż totalnie mi się nie podoba, znów ta grafika jest po prostu jest nieładna, ale sam środek. Z początku tak wydaje mi się, że tutaj nie ma nic ciekawego, ale jak się przyjrzeć, podoba mi się ten zgaszony taki borówkowy fiolet pastelowy, szałwiowa pastelowa zieleń, ta intensywna błyszcząca zieleń, brzoskwinio koral, bardzo ładnie to wygląda, trochę mięty, więc teoretycznie myślę, że dałoby się tutaj zrobić kilka makijaży bardziej zgaszonych, neutralnych, bo mamy brąz ciemniejszy, jaśniejszy, błyszczący, ciemny zielony, ciemny fioletowy chyba, więc coś takiego bardziej przygaszonego, z akcentem kolorystycznym, no całkiem okej. Nie porwało mnie, ale jest naprawdę ciekawie. W trendach szarości, które wiecie, że już trwają naprawdę długo, pojawiła się również paletka od Beauty Bay, taka szara, dymna. Oczywiście w różnych wariantach wielkościowych, bo Beauty Bay często wypuszcza mniejszą, średnią i bardzo dużą paletę, więc tutaj mamy znowuż historię szarą, bardzo różne odcienie, podtony szarości i chłodnych brązów. No spoko, jak lubimy takie odcienie, to spoko, chociaż dla mnie taka wielka paleta, która ma same takie neutralne kolory, albo chłodne, albo jakiekolwiek, taka monokolorystyczna, to jest dla mnie too much. Więc ta wielka może niekoniecznie, ale ta średnia, jakbym potrzebowała takich szarości tylko i wyłącznie, jest całkiem ok. Dużo błysków takich metalicznych pewnie by podobnie do siebie wyglądały. Więc myślę, że są lepsze chłodne palety, ale jak potrzebujecie chłodnej, to jest ok. Och, w końcu coś, co naprawdę mnie jakoś tak poruszyło i złapało za serce, czyli paleta Ainsley Rain Cosmetics Groovy Garden, taka grzybkowa, znowuż oni mają takie zawsze leśne, grzybkowe motywy. Tym razem mamy tutaj sporo pasteli, ale sporo pasteli brudnych. Uwielbiam takie kolory. Troszeczkę kojarzy mi się z paletą Muse, która też ma w sobie takie brudne kolory, z tym, że tutaj nie ma tak dużo pasteli. Ta jest zdecydowanie bardziej pastelowa, ma większą różnorodność, jeżeli chodzi o te pastele, bo i róże, i zielenie, i brzoskwinie, turkusy, brązy, więc jest tego naprawdę dużo i kolorystycznie, kompozycyjnie wygląda to przepięknie, bo te pastele, one wszystkie do siebie pasują i będą ładnie się komponowały, czy weźmiecie kontrastowe kolory jak róż i turkus, czy weźmiecie jakieś w podobnej historii, czyli pastelowy róż i brzoskwinia na przykład, wszystko będzie się pięknie komponować. Więc ta paleta kolorystycznie jest ciekawa, bo mamy teoretycznie znane nam kolory, zieleń, róż, brzoskwinia, ale one mają te podtony, które stwarzają tą paletę ciekawą po prostu. I są po prostu bardzo ładne, użyteczne, dużo jasnych odcieni na co dzień, trochę ciemniejszych na specjalne okazje. Mamy też trochę chłodnych, jakieś takie chłodne odcienie, więc też ciągle w tych trendach delikatnie, ale dla tych, co lubią ciepłe, też są ciepłe brązy. Fajna paletka, bardzo fajna. Aż mnie tak powiem Wam, tak trochę kusi, więc dla mnie duża łałka. W tym sezonie pojawia się też sporo zielonych palet i to jest pierwsza z nich, CXC Beauty. Nie słyszałam o tej marce wcześniej, powiem szczerze, Out of Luck Palette. Paleta zielona, ale znowuż zobaczcie, że mamy tą stronę w kierunku chłodnego. Czyli mamy zielenie, różne odcienie, i trawiaste, i kaki, i butelkowe, ale te neutralne kolory pomiędzy nimi są bardziej szarościami. Więc to jest ta rzecz, która może wyróżnia tą zieloną paletę od innych, że idziemy w chłodnym kierunku, trochę bardziej modowym. Mi wizualnie jakoś tak nie porusza. Dużo tych takich srebrnych, błyszczących odcieni, które może nie będą robiły jakiejś ogromnej różnicy na oku. Niemniej no ciekawy pomysł, że znowuż nie idziemy w zielono-zieloną albo zielono-brązową, tylko zielono-szarą.
całkiem spoko. Paleta od Gourmand Girl Cosmetics Nueva Vida. Bardzo, bardzo neonowa, żywa, taka już typowo wakacyjna moim zdaniem. Mamy tutaj i pomarańcz, i bardzo neonową zieleń, i fuksjowy róż, niebieskości. No naprawdę tutaj dużo jest tych kolorów. I one będą się ze sobą fajnie komponować, no ale myślę, że tutaj takiego dzienniaczka to może nie zrobimy. No może zrobimy tym jasnym i różowym, ale to nie jest paletka dla osób, które lubią dzienniaczki i raz na jakiś czas może jakiś kolorek, nie? To jest coś dla osób, które potrzebują konkretnie takich kolorów w swoim makijażu, jakieś neony, artystyczne rzeczy, cut crease i tak dalej. Do takiego zadania uważam, że paletka wygląda fenomenalnie. Jeżeli jakościowo one się tam fajnie blendują i łączą ze sobą, to naprawdę wedle upotrzebowań, chciałam powiedzieć, wedle potrzeb i upodobań, chyba chciałam połączyć te dwa słowa, jest naprawdę spoko. Wizualnie może nie wyrywa mi serca z piersi, ale jest okejka. Ciekawa premiera od Too Faced. Powstały paletki Born This Way, ale w wersji mini. Na pewno pamiętacie premierę palety Born This Way, która była paletą neutralną, ale miała tak charakterystycznie poukładane cienie i wyglądała przepięknie i była naprawdę popularna. I zupełnie się nie dziwię, bo kompozycyjnie i wizualnie wyglądała przepięknie. Teraz powstały wersje mini. Jedna jest chłodniejsza, neutralno-chłodna, druga jest cieplejsza z nutką różu i ciepłego, rudawego brązu. Obie wyglądają fantastycznie. Na potrzeby takie makijażu codziennego uważam, że super. Jeżeli wolimy chłodniejsze brązy, to ta u góry, jeżeli cieplejsze, to ta na dole i naprawdę do takiego codziennego makijażu jest jak najbardziej fajnie. Uważam, że premiera spoko, szczególnie dla osób, którym na przykład podobała się ta paleta duża, ale była po prostu za duża na potrzeby. Ta jest naprawdę spoko, jeżeli szukamy małej, kompaktowej paletki do makijażu na co dzień. A propos zielonych palet, Nomad Cosmetics i Ireland Wild Atlantic Way, dobrze mówię? Chyba tak się nazywa. Zielona paleta. I to jest super paleta dla wszystkich fanów zieleni, bo jest ogromna. Raz, 2, 3, 4, 18 cieni? Tak, 18 cieni i praktycznie jest monokolorystyczna, więc mamy no niemalże 18 odcieni zieleni. Od pastelowych po bardziej żółte, bardziej trawiaste, bardziej neonowe. Mamy też kilka odcieni innych, typu fioleto-niebieskość, ciepły brąz, więc możemy sobie trochę przełamać jakimś złotkiem te makijaże, ale głównie skupiamy się na zieleniach i na przeróżnych ich odcieniach. Jak lubicie zielenie, szukacie zielonych palet, to ta jest absolutnie genialna. Pamiętam, że ktoś mnie pytał ostatnio o polecenie zielonych paletek, a po prostu nic nie było w ofertach, a teraz tak nagle wyskoczyły zielone palety, no ta jest fantastyczna. Zdecydowanie bardziej mi się podoba niż ta od CXC Beauty i wizualnie jakoś tak ładniej wygląda. No i Nomad, wiecie co, Nomad robi takie piękne te palety. Oni mają takie przemyślane każde odcienie i tutaj też te odcienie tak pięknie wyglądają, że naprawdę można zrobić monokolorystyczny makijaż, ale za każdym razem inny, bo te odcienie będą dla siebie bardziej kontrastowe, bo będą się gryźć, można połączyć tak, można połączyć siak. No super, naprawdę duża okejka. Bardzo fajna premiera od Makeup by Mario. Paleta kultowa, która kiedyś powstała, na pewno kojarzycie tą paletę z brązami. Teraz powstała jej siostra w wersji jakiej? Chłodnej oczywiście. Mówiłam, że trendy jeszcze nie prędko się skończą, ale fajnie, że idziemy też w te chłodne odcienie, natomiast tutaj mamy chłodne, ale nie szare. Tutaj jest jeden taki bardziej szary cień, ale to jest paleta wciąż z brązami. Brązowa paleta, z tym, że te podtony, odcienie tych brązów są bardziej chłodne. I to jest dla mnie fantastyczne i naprawdę kusi mnie zakup tej palety do kufra, bo naprawdę ciężko z takimi chłodniejszymi brązami, ale wciąż brązami, a nie szarościami, jeżeli chodzi o ofertę rynkową. I kusi mnie, bo naprawdę przepiękne odcienie, troszkę piaskowych brązów, jakieś taupe odcienie, delikatnie wpadające w różo-fiolet, no i ta szarość, coś ciemnego do przyciemnienia, coś jasnego do rozjaśnienia, żadnych błysków, tylko same maty, fantastyczna do pracy, więc naprawdę bardzo mnie kusi. Tutaj sobie zobaczcie porównanie dwóch palet, czyli tej starej i nowej. Widzimy faktycznie, że temperatury się ewidentnie różnią, więc jeżeli szukacie chłodnej palety bazowej, to uważam, że ta jest absolutnie genialna. Ma ode mnie łałkę. A jak wolicie kolorki, coś bardziej wiosennego, to polecam Profusion Blooming Beauty
Collection, bo to była cała kolekcja. Paleta przeogromna, ale ma tam sporo ciekawych odcieni. Mamy oczywiście brązy, jasne brzoskwinki, neutralnych, mnóstwo rzeczy, ale akcenciki różu, koralu, pomarańczów, fioletu pastelowego, zieleni, niebieskości, więc jest tego sporo. Dla mnie paleta trochę za duża, przypuszczam, że te odcienie właśnie w takich dużych paletach te odcienie czasami są na tyle podobne, że nie robią wielkiej różnicy na oku. No i zużyć taką paletę to już w ogóle nie, nawet nie myślę. Ale no jakoś tak ta kolekcja i ten design, to wszystko ładnie to wygląda. Więc dla mnie jest okejka, nie porwało mnie, chociaż na pierwszy rzut oka robi wrażenie, ale po analizie takiej głębszej wydaje mi się, że nie potrzebowałabym aż tyle, po prostu. Nowa kolekcja od Lunar Beauty, paletka również taka grzybkowa, w takim klimacie grzybkowym, znowu design opakowania dla mnie out, ale środeczek to mnie pociąga i powiem Wam, że Lunar Beauty też naprawdę umie w kompozycje kolorystyczne, no pięknie to wygląda. Ona jest taka teoretycznie zgaszona, neutralna, ale te neutralne kolory a to wpadają nam trochę w burgund, a to trochę w zieleń, a to w jakąś musztardę i przełamane żółcią, takim ciepłym, musztardowo-pomarańczowym, rudym odcieniem. A tutaj mamy periwinkle odcień. Trochę fioletu, troszkę różu, pięknie się to komponuje. Mamy butelkową zieleń jeszcze do tego. Każdy kolor z każdym będzie wyglądał pięknie. Jak lubicie makijaże typu glam, też zrobicie tą paletą makijaże typu glam, tylko z takim lekkim przełamaniem kolorystycznym, niekoniecznie brązowe. Wygląda to fantastycznie, bardzo mi się podoba i ma ode mnie łałkę. Wygląda przepięknie. Mamy dużo matów, mamy trochę błysków, mamy jasne odcienie, przejściowe, ciemne, błyszczące, wszystko czego potrzebujemy. I love it. Colourpop So Elemental. Paleta znowuż chłodna, ale nie typowo srebrna, chociaż szara. Chociaż jeden odcień jest typowo szary, jeden typowo srebrny, ale są tutaj takie bardzo chłodne odcienie taupe, więc dla osób, które potrzebują chłodnych, bardzo chłodnych brązów, niekoniecznie szarości, ta paleta będzie absolutnie genialna. Przechodzimy do polskiej premiery i marki Apolka. Paleta neutralna, bo czegoś innego można się było spodziewać po polskiej premierze. Wybaczcie, ale po prostu od tylu miesięcy praktycznie nie pojawia się nic innego, że... No, że nie wiem po prostu o co chodzi. Nie chcę mówić, że to jest kolejna nudna paleta, bo neutralne też mogą być fajne i ciekawe, jak widzieliście zresztą w poprzednich moich recenzjach, że tak to ujmę. Natomiast tutaj to, co wyróżnia tą paletę, to różna wielkość wyprasek w jednej palecie. Zobaczcie, że po bokach mamy największe wypraski i są to prawdopodobnie odcienie, których będziemy używać najczęściej, czyli na przykład jasny beż, czy jakieś przejściowe odcienie w załamanie powieki, a na samym środku mamy ciemny brąz, który jest malutki. Z mojej perspektywy i to nie są odcienie, których ja będę używała najczęściej, a tych najrzadziej, ale myślę, że dla takiej osoby, no nie wiem, zwykłej, brzydko mówiąc, czyli no nie wizerzysty, nie profesjonalisty, tylko po prostu do własnego użytku, faktycznie prawdopodobnie te odcienie będą używane najczęściej, czyli takie jasne, przejściowe i jakieś lekkie przyciemnienie, to są rzeczy, które gdzieś tam najczęściej tak na co dzień nosimy. Więc myślę, że dla takiego użytkownika nieprofesjonalnego jest spoko, jeżeli szukamy beżowej palety, beżowo-brązowej. Dla mnie, no tych jasnych odcieni jest tutaj za dużo, ja tyle nie potrzebuję, bo ja po prostu nie pracuję w ten sposób, ale nic mnie w tej palecie nie porywa, powiem Wam szczerze, że te odcienie są trochę do siebie podobne, podtony, tonacje, też nic specjalnego. Brakuje mi tutaj na przykład jakiegoś jasnego błysku, chyba że one po prostu tak na zdjęciu wypadają ciemno, a potem wiecie, na swatchu okazuje się, że jest jasny, więc może też być w ten sposób. To jest ładna brązowa paleta, ale nic tutaj nie ma ciekawego, nic co by wyróżniało ją od innych palet z wyjątkiem tych wyprasek. Może faktycznie da się ją dzięki tym wypraskom równomiernie zużywać, no nie? Bo zazwyczaj te jasne mamy wygrzebane, a te ciemne na przykład zostają. Tutaj być może by się to bardziej równomiernie zużywało. A jeżeli chodzi o odcienie podtony, dla mnie, no niestety, ale dla mnie trochę mech. Ale chcę powiedzieć również o dwóch nowościach od Mio. I tutaj, wow, mamy kolory, słuchajcie. Pierwsza zielona, bo mówiłam, że mamy teraz sezon zielony, Pistachio Gelato, zresztą mamy ją tutaj obok, bo wrzucałam do kosmetyczki miesiąca. Fajna paletka, naprawdę fajna, jeżeli chodzi o jakość i jeżeli chodzi o odcienie, bo tutaj możecie zobaczyć, że mamy i nieco żywsze kolory, takie pastelowe, ale mamy też zgaszone zielenie, takie brudne, więc czy chcemy zrobić sobie dzienny, leciutki pastelowy, wiosenkowy makijaż, czy smoky eye w zieleniach?
mamy i to w tej palecie. Jest naprawdę spoko jakościowo, więc dla mnie jest jak najbardziej okej, jeżeli szukacie zielonej palety, ale właśnie może nie aż takiej dużej jak Odin's Eye, tylko żeby mieć trochę tych zieleni, to jak najbardziej ta jest spoko. Ja zawsze szukam zielonych palet z jakąś taką trawiastą zielenią, którą uwielbiam najbardziej, tutaj mi jej brakuje, ale no to odcienie mają być bardziej pistacjowe, więc tutaj wszystko się zgadza. I najnowsza premiera, czyli Girl Boss, paletka również od Mio, tym razem odcieni 2, 4, 6, 8, 10. Też ją mam, jeszcze jej nie dotykałam. Paleta neutralna z różami, powiem wam, że jest mega fajna i ona w ogóle wygląda, wiem, że tu ma być taki charakter Girl Boss, że jakaś taka kobieta pewna siebie i tak dalej, ale to jest po prostu piękna, ślubna paletka. Wygląda genialnie. Tutaj mamy piękne, neutralne brązy, jasny beżyk, trochę błysków też takich neutralnych w tym rządku, więc mamy tutaj rządek brązowy, a tutaj rządek fioletowo-różowy. I też mamy ciemniejszy odcień, taki brązo-fiolet. On w ogóle tutaj jak patrzę w lustro, to wygląda jak taka śliwka, a tutaj jak taki brąz, który właśnie lekko wpada w fiolet, więc tak zależy pewnie jak się światło złapie. Tutaj fajne pastelowe róże i dwa błyski, widać, że totalnie różne formuły, też w różowych odcieniach. Ten jest różowo-fioletowo-niebieski, tutaj mi się błyszczy na niebiesko, a ten taki wygląda trochę jak multichrom, prawie że no taki różowo-brzoskwiniowy. Uważam, że paletka wygląda bardzo ładnie, mimo że jest no teoretycznie taka bardziej do zgaszonych makijaży, brązowo-różowych, takich użytkowych, jest naprawdę no, robi wrażenie, ładnie wygląda, jest tak ładnie, czysto skomponowana, ciemniejsze, przejściowe, jasne, pastelowe, błyszczące, jest po prostu piękny porządek, który ja uwielbiam, ale da się tą paletką zrobić sporo różnych makijaży i to mi się w niej podoba, że mogę sobie zrobić smoky eye, brązowo-śliwkowe na przykład, mogę sobie zrobić delikatny makijaż pastelowo-różowy z kreseczką, mogę zrobić sobie totalny nudziak, więc mam sporo możliwości. I za to lubię paletki, które są dobrze skomponowane. Naprawdę bardzo ciekawa propozycja. Myślę, że może któregoś tam razu zrobię nią jakiś makijaż, może na kanale. Dajcie znać, czy macie ochotę. I kochani, nie mogę sobie wybaczyć, że chyba skasowałam plik, w którym mówię o nowej premierze od marki Nabla. A muszę o niej powiedzieć, bo jest po prostu obłędna. Jest to 4 fioletowa, ale zobaczcie, jak ona pięknie się prezentuje. I mamy tutaj w kwestii fioletów wszystko. Mamy periwinkle, taki niebiesko-fioletowy, mamy intensywnie błyszczący fiolet, mamy pastelek i toper fioletowy, więc zobaczcie, że możemy zrobić 4 różne makijaże, możemy połączyć ze sobą te kolory i mamy naprawdę dużo możliwości. No i same odcienie wyglądają po prostu obłędnie. Jak dla mnie jest to jak na 4 paletka łałka i nawet jak nie na 4 to jest paletka łałka i jest cudowna. I kochani, to wszystko w dzisiejszym odcinku. Dajcie mi koniecznie znać, która z tych premier najbardziej Was porwała, może nie zgadzacie się z moim zdaniem co do którychś z tych palet. Koniecznie piszcie, jestem otwarta na Wasze sugestie i propozycje. Jeżeli lubicie przegląd paletek, to zostawcie mi kciuka do góry i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pa, pa. A ten piercing oczywiście jest przyklejony. Bye bye! Don't leave